Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 26. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar dokończymy weathering silników oraz wykonamy krzyżówce i korbowody. Zapraszam na film. Odcinek zaczniemy od dokończenia weatheringu silników. Kredką AK 10016 wykonuję lekkie ślady zarysowań. Lekko zaznaczam krawędzie obudowy górnej silnika. Następną kredką AK 10018 wykonuję kilka zadrapań na górnej obudowie silnika. Kolejną kredką AK 10014 metodą na mokro poprawiam w wybranych miejscach efekty rdzy. Następnie kredkę rozprowadzam pędzlem. W obu silnikach zamaluję teraz kolorem bazowym niektóre ślady korozji, tak aby uzyskać efekt pęcherzy i korozji prześwitującej spod farby. Po wyschnięciu farby kredką AK 10019 postanowiłem metodą na mokro i za pomocą pędzla przyciemnić niektóre miejsca na silniku. Po wyschnięciu farb można zdecydować, czy chcemy coś poprawić, zmienić, zamalować czy domalować, tak aby uzyskać efekt dla siebie satysfakcjonujący. Ja postanowiłem już nic więcej nie robić, przynajmniej na razie.
Przejdziemy teraz do sklejania elementów napędu. Sklejamy prowadnicę krzyżulców. Zaczniemy od dwóch elementów numer 51. Smarujemy klejem i sklejamy je ze sobą. Sklejamy dwa takie zestawy. Do sklejonych ze sobą elementów numer 51 doklejamy element numer 51A. Smarujemy klejem dolną krawędź elementów numer 51 i doklejamy 51A. Tak samo robimy w drugiej prowadnicy. Następny element to numer 51B. Klejem smarujemy drugą krawędź elementu numer 51 i przyklejamy element numer 51B. W drugim zestawie robimy tak samo. Na końcach prowadnic przyklejamy po 4 imitacje śrub. Przygotujemy teraz smarownicę stworznia korbowodu, czyli element numer 52i. Element wycinamy, bigujemy w miejscach zagięć, zaginamy i sklejamy ze sobą ścianki. Element numer 52D, czyli płyta górna krzyżulca. Smarujemy klejem krawędź płyty i przyklejamy go do tylnej ścianki krzyżulca, czyli do elementu numer 52A. Tak samo przyklejamy w drugim krzyżulcu. Na płytę przednią, czyli element numer 52, przyklejamy po 6 imitacji śrub. Sklejamy teraz ze sobą wewnętrzne elementy krzyżulca, czyli elementy numer 52B, 52C i 52D. W zestawie laserowym zespół tych elementów składa się z 4 części. Sklejamy je razem ze sobą.
Wykonujemy dwa takie zestawy. Sklejone przed chwilą elementy przyklejamy do płyty tylnej krzyżulca, czyli elementu numer 52A. Element smarujemy klejem i przyklejamy w odpowiednim miejscu, w taki sposób, aby luz pomiędzy prowadnicą a krzyżulcem nie był zbyt duży. Krzyżulec w czasie pracy układu nie powinien układać się ukośnie do prowadnicy. Ponieważ elementy będziemy malować, to prawdopodobnie trzeba będzie pilnikiem poszerzyć w krzyżulcu otwór pracy prowadnicy. Ja przyjąłem lekki zapas z góry i z dołu, tak więc pilnikiem poszerzymy tylko na ściankach krzyżulca. Tak samo wykonujemy drugi krzyżulec. Przyklejamy teraz element numer 52E na płycie górnej krzyżulca. Element numer 52E imituje smarownicę prowadnic krzyżulca. Elementy smarujemy klejem i przyklejamy do obu krzyżulców. Na 2 mm pręcie sklejamy ze sobą elementy numer 52F i 52G, czyli imitację podkładki i pierścienia zaciskającego stworzeń korbowodu. Wykonujemy dwa takie zestawy. Na oba sklejone zestawy przyklejamy element numer 52H, czyli nakrętkę. Tak sklejone elementy przyklejamy teraz do płyty przedniej krzyżulca w miejscu mocowania korbowodu. Przyklejanie ułatwiamy sobie ponownie 2 mm prętem. Przykleimy teraz przygotowaną wcześniej smarownicę stworznia korbowodu, czyli element numer 52i. Smarujemy klejem i przyklejamy w oznaczonym miejscu na płycie przedniej krzyżulca. Nadszedł czas na zmontowanie obu krzyżulców. Sklejamy ze sobą płytę tylną z przednią. Smarujemy klejem i za pomocą 2 mm pręta sklejamy elementy ze sobą.
wkładamy prowadnicę i sprawdzamy, czy porusza się ona bez oporów. Pomalujemy teraz nasze krzyżulce. Czerwoną farbą Vallejo Model Color 7908 dokładnie malujemy krzyżulce od zewnątrz oraz od wewnątrz, na ile to możliwe. Malujemy również prowadnicę. Skleimy teraz dwa korbowody. Korbowód to element przenoszący siłę napędową z krzyżulca na koła zestawu napędnego. Przygotowujemy element numer 53 oraz tylny element numer 53A. W wycinance elementy 53A są wszystkie takie same, natomiast w zestawie laserowym element tylny jest taki sam jak element numer 53. Przed sklejeniem elementy można nasączyć klejem cyjanoakrylowym w celu ich wzmocnienia. Następnie elementy sklejamy ze sobą. Przy sklejaniu można posłużyć się prętem od strony krzyżulca 2 mm, a 3 mm z drugiej jego strony. Po sklejeniu elementy malujemy na kolor czerwony, tą samą farbą co krzyżulec. Przygotujemy teraz przedni element korbowodu, czyli numer 53A. Również możemy go nasączyć klejem cyjanoakrylowym, po czym malujemy go na kolor biały farbą Vallejo Train Color 73006. Kolejne elementy korbowodu to numer 53B i 53C. W wycinance są dwa elementy numer 53B, które przyklejamy na korbowód od strony koła. Natomiast zestaw laserowy zawiera 4 takie elementy. Postanowiłem wykorzystać wszystkie 4 i przykleić je z obu stron korbowodu, sprawdzając najpierw, czy oś zestawu napędnego jest wystarczająco długa. Najpierw elementy malujemy na kolor czarny. Ja użyłem farbę Vallejo Train Color 73002. Czekając aż wyschnie farba na pomalowanych przed chwilą elementach, zajmiemy się malowaniem prowadnic. Na krawędziach elementów numer 51A i 51B malujemy białą farbą. Ponownie użyłem farby Vallejo
Train Color 73006. Po wyschnięciu farby sprawdzamy spasowanie z krzyżulcem. Tak jak podejrzewałem, pomalowane prowadnice nie mieszczą się w krzyżulcu, więc pilnikiem powiększamy nieco jego otwór, ale tylko na płycie przedniej i tylnej, ponieważ na wysokość zostawiliśmy nieco zapasu. Dokończymy teraz sklejanie korbowodów. Pomalowane na biało elementy numer 53A przyklejamy do elementu numer 53, pomagając sobie 2 i 3 mm prętem. Na korbowody od strony koła przyklejamy element numer 53B, a od strony krzyżulca element numer 53C. Kolejny raz pomagamy sobie prętem. Smarujemy klejem i przyklejamy element. Tak samo z drugiej strony korbowodu. Od strony krzyżulca element numer 53C również przyklejamy z obu stron.
Żeby korbowody nie odróżniały się od wiązarów, musimy je w podobny sposób przybrudzić. Robimy to farbą Vallejo Train Color 73002. Tą samą farbą przybrudzamy krzyżulec wraz z prowadnicami. Połączymy teraz krzyżulec z korbowodem. Korbowód wkładamy w krzyżulec i łączymy za pomocą 2 mm pręta. W następnym odcinku silniki i krzyżulce wraz z korbowodem przymocujemy do stoi. Wykonamy zbiornik powietrza, belki mocowania stawidła, jarzma i inne elementy układu rozrządu. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.